Moi drodzy, dziś porozmawiamy sobie o grze, która porusza niezwykle ważny temat, tak istotny dla naszego życia. Ale to nie jest o kościele. Jak nie o kościele? No nie o kościele. O kościele miało być, no widzisz, tytuł, nie no, jak nie o kościele? Cześć, z tej strony Kuba z bloga amatorplanszówek.pl. Jeżeli myśleliście, że Rzuć na tacę jest grą, satyrą na Kościół, to myliliście, ale ktoś od marketingu w wydawnictwie G3 na pewno zgarnął niezłą premię, bo nie jedna osoba kupiła ten tytuł właśnie dlatego, że myślała, że będzie tu niezły kabaret. Zresztą ten egzemplarz gry pożyczyłem od koleżanki Magdy, która jest organistką w kościele i dostała ten tytuł od znajomych, prawdopodobnie właśnie dlatego, że mieli na myśli coś innego niż tylko podarować jej fajną grę. No ale dobra. Czym jest Rzuć na tacę w takim bądź razie? Co się w tej grze robi? Cóż, a jak wam powiem, że mamy tutaj 6 kości do gry, notesik z arkuszami kalkulacyjnymi i kilka pisaków i to jest wszystko? No dobra, ale to czy można to nazwać grą i w ogóle czy to jest dobra gra? No dobra, poopowiadajmy sobie, co się robi w Rzuć na tacę. Rzuć na tacę jest grą roll and write. Co to oznacza? Tyle, że mamy w niej kości, którymi będziemy rzucać. W momencie, gdy je wyrzucimy, wybieramy sobie z nich odpowiednie kostki, zaznaczamy na naszym arkuszu i to tyle. Jak przejdziemy przez wszystkie rundy, których może być od 4 do 6 w zależności od liczby graczy, rozgrywka się kończy, notujemy punkty, kto ma najwięcej wygrywa. Dalej nie wiecie, co w tym ciekawego? Ja też nie wiedziałem. Jak graliśmy pierwszy raz w Rzuć na tacę, to wyglądało to mniej więcej tak, że rozłożyliśmy grę. Wspomniana Magda wytłumaczyła nam zasady i pierwsza runda, druga runda i się zastanawiałem, czemu poszedłem do pracy i muszę wypełniać jakieś arkusze prawie jak z Excela. A potem przyszła połowa rozgrywki i ale się zmieniło. Musicie wiedzieć, że w trakcie zabawy wypełniamy pola. Jak widzicie, pola są oznaczone kolorami, czyli tak jak się pewnie domyślacie, z danej kości wpisujemy wynik w odpowiednie pole. Nie będę dokładnie tłumaczył zasad. Te możecie sobie zobaczyć na moim blogu amatorplanszówek.pl, gdzie opisywałem już Rzuć na tacę. Najważniejsze jest to, że wpisując wyniki z konkretnych kości, dochodzimy do pól, które dają nam dodatkowe akcje. Uruchamiają nam różne łańcuchy dalszego wpisywania, czyli uzupełniamy sobie jeden wynik, który zamknie nam jakiś rząd. Ten nam da dodatkową akcję wpisania wyników w inne pole i nagle się uruchamia lawina punktowania. Do połowy pierwszej rozgrywki nie wiedzieliśmy, o co w tym chodzi. Później, jak zobaczyliśmy pierwsze łańcuchy, które nam się tu uruchamiają, ależ to było miodne. Kolejne punkciki po prostu same wpadały. Kiedy siedliśmy do kolejnej rozgrywki, już wiedzieliśmy, o co w tym chodzi. I skupiliśmy się na tym, żeby planować rozpisywanie wyników w taki sposób, żeby wykręcić jak największe komba punktowe. Myślicie sobie, no ale dobra, to dalej jest rzucanie kostką i wpisywanie wyniku, to jest naprawdę tak ciekawe? No właśnie tak, te łańcuchy, które uruchamiamy, dają taką niesamowitą satysfakcję. Nie wiem, o co w tym chodzi, ale to jest wręcz uzależniające, kiedy widzimy, jak wpadają nam wyniki, jakie punkty możemy wykręcić. No i oczywiście to, że rywalizujemy z kimś innym. Porównywanie wyników na koniec jest naprawdę bardzo przyjemne. Co musicie jeszcze wiedzieć o tej grze? Jest tu delikatna do zaplanowania i zarządzania ryzykiem, ponieważ po wyrzuceniu kości wybieramy sobie jakiś wynik, który chcemy uzupełnić. Powiedzmy, że weźmiemy sobie taką czwóreczkę, ale w tym momencie wszystkie kości, na których wypadło mniej punktów,
odpadają nam z kolejnego ruchu. A w swoim, z kolejnego ruchu, z kolejnej akcji, powiem, w swoim ruchu mamy 3 akcje, czyli 3 razy rzucamy kośćmi. Jak się za szybko wystrzelamy ze wszystkich, stracimy szansę na wybór. No i tyle. Trochę taktyki, może nie jakieś sporo, dużo rzucania kośćmi i gry, która ma w sobie 3 główne elementy, notes, kości i pisaki, wyszło coś naprawdę fantastycznego. A skąd tytuł rzuć na kasę? Rzuć na tacę? No mamy przecież tacę. Piękna, narysowana. A że się akurat z czymś kojarzy, to zabroni. Gratulujemy marketingu. Wydawnictwu G3. Nic. Osobiście polecam. Na początek może być ciężko, ale wierzcie mi, przy drugiej rozgrywce dacie się wciągnąć, a ten bloczek z arkuszami nie wystarczy wam na zbyt długo. No to nic, do zobaczenia. Grajcie w gry. Cześć. Nie nakręciliśmy nic specjalnego na koniec, bo trochę nas wciągła gra, więc to jest ten moment, kiedy możesz kliknąć suba i dać łapkę w górę, a my się widzimy przy następnym materiale. No, to dzięki, cześć.